Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812. Zapraszam na mój chow Bergman. Słuchajcie, moi mili, więc tak, zlecenie pole orka się wykonuje. Z ciekawych zleceń to, co my tutaj jeszcze mamy, które by miało dużo kasy, bo nam kasa jest, kasa potrzebna tradycyjnie. Dobra, zostawmy zlecenia, zajmijmy się robotą. Na dzień dobry zerknijmy do sadu. Tradycyjnie to będzie już ostatni miesiąc, kiedy zbieram jabłka, październik, bo brakujące materiały. Dobra. Napełnij. Tak, już tutaj nie ma nigdzie, widzę, wody, bo nie podlałem drzewek. Gdybym podlał, to bym mógł te jabłka jeszcze zebrać. Ale ja z premedytacją nie podlałem, bo chciałem, żeby październik tym razem był tym ostatnim miesiącem, kiedy mogę nazbierać te jabłka. Już nie chciałbym w listopadzie jabłek zbierać, a potem może zaczniemy we wrześniu, zobaczymy jeszcze. Tak, żeby to było bardziej realne. Dobra, ja jeszcze w takim układzie pozbieram to, co tutaj sad urodził, bo to by było szkoda, gdyby się zmarnowało. No, mój sposób zbierania jabłek, słuchajcie, jest Wam doskonale znany. Tak, czyli skrzyneczki się tutaj podkłada i one się pięknie wypełniają. Ups, ta trochę nawet za daleko poleciała. Tak, tutaj chyba zostanie trochę. Tutaj też się będzie zbierać. Dobra, jedźmy do następnego drzewa. No okej, moi mili, mamy całkiem spory zbiór tutaj jabłuszek. Tyle nam się zabrało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i troszeczkę, jeśli chodzi o skrzynki, no to całkiem sporo. Jeszcze tutaj dorzucimy, bo nie wiem, jak szybko tu wrócę. Warto by było, żebyś coś tutaj nadal się produkowało. Tego słowa mi brakuje. Dobra, teraz tradycyjnie szybki rzut oka na nasze belki. Belki się, widzę, produkują. Belki, co ja gadam? Belki, worki. Worki się nam produkują. Oczywiście. Oj, kolejny powstaje. Jak to miło z jego strony. Ja je tutaj będę chwilowo układał. Ja nie będę zwlekał i będę starał się je jak najszybciej sprzedać. Ile się da i wyprodukować, tyle ich sprzedamy. Nie będziemy czekali na najlepsze ceny czy cokolwiek, bo wydaje mi się też, że te najlepsze ceny tak naprawdę to są tutaj na te wapno przez cały rok, więc waham się tylko, czy ja będę chciał tutaj podjechać nowym traktorem, czy też może jednak nadal pracować tym tutaj naszym fendem. O, tu już nic nie mamy. Ile tych worków tutaj jest? Może tu nic nie ma. No raptem 5, tak? Dlaczego nic nie produkujemy? Nic nie ma, 0 jest? No 0 jest. No dobra, to w takim razie spróbujmy ciąg dalszy zrobić. Aha, chyba coś nietrafione jest, bo się nie rozsypuje. No tak. Teraz sypie. Pytanie tylko, czy... No, dobrze sypie. Dobrze sypie. No troszeczkę jakby tą workownicę przesunąć, to by było dużo łatwiej cokolwiek tutaj zdziałać. Zobaczymy, czy te worki będą chciały się produkować. Jak to było? Tutaj nie wiem, czy widzicie, mam fajny mod, który porządkuje to menu pod F1.
nie? Gdzie mogę tutaj poprzez F6, oj, nie tak. F6, F7 jest zmiana strony. I filtr R4. Z tego wniosek, że F7 mi się kłóci, to mogłoby to być F4. A spróbujmy to zmienić w takim razie. W ogóle to tak, zapiszmy. Zapiszmy, bo ja te mody dopiero co podłączyłem. A które to są mody? Czy ja Wam umiem pokazać nowe mody, które wrzuciłem? Nie wiem, czy one tutaj gdzieś będą dostępne. Poczekajcie, już patrzę. Przy okazji widzicie mody, jakie używam, jak gdyby ktoś pytał. Nie jest tego nadmiernie dużo, ale mody, znaczy jakie używam, jakie może kiedyś będę używał. Mody są dosyć takie fajne, ciekawe, co po niektóre. Większościowo będę starał się Hofbergman używać. A widzę, że mam tutaj tylko pojazdy, nie mam modów takich funkcjonalnych, bo też nie widzę. To w takim razie zobaczmy od strony ustawień. Ustawienia dodatkowe to są? Nie, ustawienia ogólne pewnie. No nie jest łatwo, bo nie wiem gdzie są ustawienia od tych modów. Ustawienia gry? Nie. Grafiki też wątpię, żeby to była to. Sterowanie nie. A może sterowanie to będzie właśnie. Raczej sterowanie. Bo tutaj są przypisywane guziki i my chcemy te guziki przypisania trochę zmienić. Rozcinanie beli, ale ja tego moda akurat nie mam. Znaczy nie mam w tej grze. No dobra, dajcie mi momencik. No moi mili, udało mi się przypisanie guzika F7 zmienić, więc mamy teraz po tym menu, zobaczcie jak to ładnie wygląda, może, nie wiem, na tym ciemnym tle. Tak, mamy stronę pierwszą, stronę drugą i stronę trzecią, tak? I nic na siebie nie wchodzi, mogę sobie tego poszukać, przewinąć, także wszystko jest, wydaje mi się, wszystko jest ok. Dobra. A co to jeszcze było to F10, tak z ciekawości? Aha, tu takie standardowe. Hop. A, popatrzcie, i to mam od razu widać, co używam, nie? I do którego guzika jest to przypisane. No też fajnie. Co prawda wszystkiego nie widać, ale trochę widać. Dobra. Więc najpierw zrobimy wsiąść do pojazdu. Teraz włącz tworzenie palet. No i chyba dobrze się tworzą. Mimo tego, że tutaj jest ten mój wysięgnik, ładowarka taśmowa Meridian. Bo tutaj z tą kolizją był problem. Jak coś za blisko stoi tych woreczków, to one się wpadają w kolizję, nie chcą się produkować. Nie chcą się konfekcjonować. Kurczę, same trudne słowa dzisiaj, słuchajcie. Dobra, to ja tych woreczków tutaj troszeczkę naprodukuję i zaraz do Was zawrócę. Także dajcie mi jeszcze chwilkę. Hop, zrobię tutaj parę tych woreczków i wrócę do Was. Momento. No dobrze, kochanie, wydaje się, że to ostatni woreczek został właśnie wyprodukowany.
Więc ja pozwolę sobie tradycyjnie przygotować transport. Czyli podepniemy się pod tą platformę wysłużoną naszą, ale jakże użyteczną. Podepniemy się ledwo, ale się podepniemy. Dobra, podjedziemy teraz szybkościowo załadować te woreczki, się na chwilę tutaj zatrzymamy. No zobaczmy, załadujemy coś. I teraz nie wiem ile tych woreczków jest, ale chyba komplet. No komplet. Się na chwilę zatrzymamy, bo tutaj już zdążyłem też przyjechać z taśmociągiem i tylko go włączymy i jedziemy zasypać go. Jedziemy jedziemy tym tutaj Masseyem Fergusonem, żeby go zasypać. Kamień wapienny, dobra, nabierz ile się da. Okej. Może wyżej. Zasypiemy i włączymy produkcję, nie? Żeby rozdrabniarka miała co robić. Okej. Włączamy produkcję tu. Taśmociąg ruszył? Ruszył. Dobra. No to znaczy, że jest wszystko w najlepszym porządku. A my możemy zająć się napełnianiem. Będą raptem 4 szufle, więc tak mi się wydawało, że 4. Więc pozwólcie, że ja sobie tutaj nasypiemy. Czy ja już jestem na ziemi? No jestem, i co? I nic nie bierzemy. No nic, nie będę się tym przejmował, weźmiemy po prostu taśmociąg i pozbieramy stąd taśmociągiem. No i tyle, to będzie najlepszy pomysł. Tak naprawdę na to zbieranie z ziemi. No, czasami te łyżki tak nie zbierają tak dobrze, jakbyśmy chcieli jednak. I to jednak jest fajna frajda tak sypać z tej łyżki, ale taśmociąg jest dużo szybszy i przyjemniejszy. No zresztą bym to porównał do autoładowania, tak? Autoładowanie jest dużo szybsze i przyjemniejsze dla kogoś, kto nie lubi się bawić właśnie takimi sprzętami, jak ja teraz się bawię. Bo one tak zbierają właśnie jak zbierają. To nawet ładnie wyzbierały. No nie zostało za wiele tutaj czegokolwiek, więc jest ok. Myślę, że długo będziemy ten kamień przerabiać, więc teoretycznie, potencjalnie tu jest kupę pieniędzy. A tak realnie i w praktyce to ta kupa pieniędzy się rozłoży na długi czas. Zerknijmy tylko ile tego jest, czy ja chcę nadal jeszcze jechać. Oj, to jeszcze jedna łyżka tutaj spokojnie się załaduje. Ale mam też jeszcze Game Changera, czyli te zrębki, które no trochę mnie zboostują, że tak powiem. Dobra, zerknijmy jak to wygląda. No 0 i łyżka nie w tej pozycji jest zupełnie. O, w tej powinna być. Zobaczymy, czy coś nazbieramy. Owszem, ale dopiero z kubki. Tutaj z tego podłoża ciężko jest coś mi zebrać. Trochę, tak jak mówię, szkoda, ale jednak taśmociąg wykorzystam. Dobra. Ups. No dobra, tu kamień się rozsypał. Kruszarka już ma co robić po kolejny raz, a my pojedziemy z woreczkami. No i taka to nasza, słuchajcie, rola na zmianę mus jabłkowy i woreczki. Na tą chwilę, aż nam się skończy
czas, że tak powiem, że słońce zajdzie, bo już na... A, właśnie, nie, jeszcze zwierzaki. Jeszcze, słuchajcie, zwierzaki. Skoczymy szybciutko do zwierzaków. Najpierw do tych. Nie sprzedaj, nie oznacz, tylko odwiedź. No, odwiedź. No właśnie, i tutaj dużo muszę wrzucić, aż 20 000. Czy ja te 20 000 będę w stanie stąd wyłowić? Siano nie chciałbym. Trawa tak i to będzie dużo tego, słuchajcie, bo tak nie 10, tylko tak ze 7 tych belek. No i stoi 7 belek. Słuchajcie, a ja tutaj nie mam ciągnika, a zostawiłem jego widły. Dobra, są widły. Jest kosiarka, jest platforma i belarka. Dobra, już będę wiedział, z czym tutaj przyjechać teraz. Tak naprawdę, czyli to karmimy zwierzaki. I chyba te zwierzaki tutaj też będziemy karmili. Jak tam się mają nasze kuski? Może tak, zacznijmy od mleka. No właśnie, no, jest mleko. Jest mleko. Żarełko możemy jakieś podrzucić. Ale nie mamy traktorka. No to się porobiło. Gdzie jest traktorek? Ten tutaj stoi. Jedyny plus to jest zatankowany. No to jedźmy. No i brudny. No muszę w końcu gdzieś tutaj zamontować jakąś myjkę. Nie wiem gdzie. Nie chciałbym kupować tyle myjek, co ja mam tutaj punktów różnych, nie? Bo to troszeczkę będzie drogo. Tu stoi nasza ciężarówka, a tam gdzieś chyba Melex jest jeszcze zaparkowany. Więc ja tak sobie myślę, że można by tym Melexem udać się chyba tu, czy nie, tu. Melexem udać się pod te kozie mleczko. No właśnie, tu jest wjazd w bramę, ale jest również wjazd do naszych kóz na pastwisko. Czy ja to chcę przodem podnieść? Czy ja to dam rady przodem zaczepić? Mamy tutaj... O, przecież ja mam obciążnik z przodu, no tak. Nie pomyślałem, że ja mam z przodu obciążnik. A w końcu go widać. Chociaż ma być szczery, trochę tak wygląda jak taka jakaś nasadzona atrapa, nie? Na przód tego ciągnika. No, powiedziałbym, że całkiem znośnie mi to wyszło. Idziemy pod jakieś sianko. Będę mógł gdzieś tutaj się już... O właśnie, siano, rozpocznij. Hop, i jedziemy się wysypać. Czy z tej strony dam radę się wysypać? Czy ja będę miał tutaj trigger, czy muszę podjechać z tamtej strony? Mamy to. Dobra, to ułatwia sprawę. O, ułatwia, nie ułatwia. O, bo odjechałem za szybko. No pięknie i chyba jeszcze trochę mi zostało. Słuchajcie, nie. Ja chcę tutaj zaparkować prostopadle mniej więcej. No okej, może tak zostać. Aha, ale nie mamy teraz znacznika.
Teraz też nie mamy tego znacznika. Brak miejsca na siano. No trudno. Ale może tak nie bardzo na tym. O, myślę, że teraz to leży chyba troszeczkę. No właśnie, od ogrodzenia. Jest cudownie. Chcielibyśmy teraz Meleksa znaleźć. Gdzieś tutaj był, o ten pan nam tutaj orkę robi. Orze, ciężką pracę ma za nas wykonywać. Właśnie. O, ten Meleks, ale to nie o ten Meleks nam chodziło. Ale możemy wodę chyba wylać. Tak, zapal silnik, żeby wodę wylać. No to jest interesujące. No muszę przyznać, że trochę tej wody wyszło. A ten drugi Meleks jest aż tutaj. No to kawałek. No to z tego wniosek, że... Jak ja chcę to rozwiązać? Czy go przeciągnąć ten Meleks bliżej, czy też pojechać naszą półciężarówką? Na tą chwilę myślę, że pojedziemy półciężarówką. Przecież Meleksem byłoby zabawniej. No, za tego krzaczora to tutaj praktycznie nic nie widać. Tutaj też nie widać w tym chodniku, że tutaj jest droga, można się fajnie nabrać. Ja już chyba raz albo dwa razy się nabrałem. Dobra, czy ja to otworzyłem? Mogę wjechać? Mogę wjechać. Kozy zmykać, bo jedziemy po mleczko. No, tak jak mówię, w przyszłym miesiącu zaczniemy od sianokosów i to będą ostatnie listopadowe sianokosy. Tak się zastanawiam, czy po drodze właśnie chyba trzeba by jeszcze do bawołów zajrzeć. 100 litrów, no to tutaj mamy jakieś 200 litrów z haczykiem, coś mi się wydaje. Fajne takie małe te, zobaczcie, kaneczki na to mleko, drugie 100 litrów. Hop. No i trzecie będzie 100 litrów, raczej nie. Ale 75 to też fajny wynik, czyli 275 litrów koziego mleka. I tym oczywiście pojedziemy do przetwórstwa, bo to kozie mleko fajnie się przetwarza w kozie sery, które mają fajną generalnie cenę. No, tylko że prędkość tego przetwórstwa jakaś nie jest zbyt powalająca, muszę przyznać. Robi się już ciemno, więc no, trzeba będzie chyba zacząć zagęszczać ruchy z tym karmieniem tych naszych zwierzaków. Kozy są już nakarmione, więc mamy to z głowy. No, zostają nam te buchaje. No, w zasadzie nie mam buchai, tylko zostają nam te szkocka rasa wyżynna. Ona taka jest masywna, co mi przypomina, że tak powiem, buchaje takie konkretne, że tak powiem, sztuki. No dobra. Słuchajcie, no w zasadzie już teraz znacie mój plan na rozgrywkę. No trzeba będzie za miesiąc, dwa wziąć się za sprzedaż wiórków, z których mam nadzieję uzyskać jakieś pieniądze. W międzyczasie spróbujemy wykonać jeszcze pole w miejscu, gdzie wykarczowałem drzewa. Także no, pracy jest dużo, multum bym powiedział. Nie wiem, czy nie na najbliższe 2-3 odcinki nawet
Jeśli będę nie robił skrótów oczywiście. Jeśli będę robił skróty, to może odrobinkę mniej. Dobra, mamy to. Spróbujmy w takim razie zabrać to mleko również. Ile tutaj jest? Tu jest raptem, ale tutaj mniej tego siana potrzebują, czy też czegokolwiek. Tu jest raptem niecałe 200 litrów, bez dwóch. Okej. No niezbyt dużo tego mleka, wbrew pozorom. O, proszę bardzo, a to? To ma 9 litrów, to niech sobie ma. Dobra, no to wracamy. Teraz też wrócimy do naszych... Oj, taki przegapiłem zakręt. Bo szczerze mówiąc, tak ta droga zarosła, że jej już tak dobrze nie widać, jeszcze w szczególności o tej 16 godzinie. Ale dobra, musimy się pośpieszyć i zacząć karmić. Jeszcze za dnia bym chciał karmić ten mój bydlęcy dobrostan, że tak powiem. No tutaj się robi już całkiem ciemnawo. Zaraz sprawdzimy, ale spodziewam się, że... O, tutaj też mogę dużo załadować. No ale te to chyba pójdą na sprzedaż. Tak coś mi się wydaje, bo ja mam pełno tego mleka. I ta moja fabryczka ewidentnie jest za słaba do jego przetwórstwa. Naprawdę. Ja nie wiem, czy już je cokolwiek tutaj dostarczać, jeśli chodzi o mleko. Nie wiem tylko, czy jest też sens sprzedawać już to mleko, czy może jeszcze je sobie zostawić. Jakie są ceny mleka? Zobaczmy. Mleko między 1800 a 2200. No w zasadzie no nie jest jakaś tam różnica oczywiście. No nie jest 400, to jest 25%. Jakby tak policzyć. No ale no ale już nie bądźmy tacy dokładnie. Mleko trzeba będzie, to co się nie zmieści, pojedziemy sprzedać. Nie wiem, do której te mleczarnie tutaj pracują, ale liczę na to, że pracują odpowiednio długo. Zanim to sprzedamy, to na pewno zajmiemy się inwentarzem żywym, bo to jest najważniejsze teraz, żeby inwentarz żywy obsłużyć. No i tutaj chyba ten rower muszę jakoś przestawić. Aha, no wsiadłem znowu nie tu, gdzie chciałem. No, panie rower, może jedźmy stąd. Okej. Całkiem fajny sposób na transport. Jednoosobowy. Dobra, zatrzymamy się tu i poczekamy na przyszłą produkcję. No a tutaj samochód, mam nadzieję, że odda. No tak, kozie mleko oddał, krowie niespecjalnie. Bo zdaje się tutaj jest full wypas, jeśli chodzi. No właśnie, 7200 jest mleka koziego, jest 800, bawole jest 600. Ta produkcja jest kiepsko wydajna, bym powiedział. Dobra, to zaraz będziemy się rozglądali za mleczarnią, tylko tak się zastanawiam,
Tak się zastanawiam, bo jednak chyba wcześniej musiałbym zacząć karmienie tych moich zwierzaków, więc jedziemy z workami. No właśnie, i ten worek wypadałoby zostawić, bo będą mi widły potrzebne, słuchajcie. Także chyba ten worek zostawimy. Tak myślę. O, nawet całe... Czy to ja mogę wyżej, niżej jeszcze? Mogę wyżej, niżej i teraz to bym chciał narzędzie odpiąć. No, bo będę musiał widły przypiąć, to mi one będą tu kolidować. Dobra, jedziemy szybkościowo do naszego skupu wapna. Muszę sprawdzić, czy te moje pozostałe traktory, czy chociaż któryś z nich mógłby mieć tura, to mógłby tutaj z tym turem przyjechać. Zaraz to sprawdzimy. Bo... Dlaczego? No bo dlatego, że ten traktor będzie mi potrzebny tak... O, proszę, żeśmy ładnie tym razem przejechali. Będzie mi potrzebny przy Highlanderach. Więc jednak chciałbym go tam zostawić, a wozić to wapno przy okazji, ale już innym traktorem. Tak rzuciłem okiem, że minęło 30 minut naszego cudownego spotkania. A ile mogę tak powiedzieć? Jeździmy sobie właśnie, może jakieś światła. Jeździmy sobie już porą taką, o takim szarówce bym powiedział. Jeszcze nie o zmroku, ale o szarówce. I coś mam mało tego ruchu samochodowego. Nie wiem, czy ja go wyłączyłam, już nie pamiętam. To może nawet i lepiej, prawdę powiedziawszy, bo tutaj nawet jak były kolizje na tej drodze, to ja to omijałem jakimiś chodnikami, a tak mam święty spokój, nie muszę tego żadnym chodnikiem omijać. No dobra. No to co słychać było, to po wiosce przejechała karetka. Ale to nie jest sygnał z mapy. Jeśli nie było słychać, no to cóż, no to nie było. Okej, zobaczcie, może ja z takiego oglądu pojadę. Zobaczcie, jak ta mapa fajnie się prezentuje. Fajna jest. W szczególności w tą stronę. No, bo się nie zmieszczę teraz w drzwiach. No dobra, to jedziemy sprzedać. Za fajne pieniążki. No, fajne, nie fajne, ale prawie 12 żeśmy uzyskali. Dokładnie 11 700. Wydaje mi się, że to są już fajne pieniążki, że będziemy mogli ewentualnie jakiś traktor zaopatrzyć w tura, tak, żeby mógł ewentualnie, tylko nie wiem, czy te traktory mogą mieć tura, no ale zobaczymy, żeby mógł ewentualnie właśnie wymienić tego fenda na w kopalni. Dobra, to może tak, tu zrobimy stop klatkę. To znaczy nie, to chcemy mieć. Tego nie chcemy mieć. I zobaczymy, czy nam się uda belki powozić. Ja tak tylko sobie siedzę i myślę, czy ja przypadkiem też odważnika, a obciążnika nie zostawiłem. Zupełnie niepotrzebnie. Czy to nie jest fajny sprzęt? No po prostu on jest piękny. Powiedziałbym, że genialny. Lubię takie
trochę, że tak powiem, wydumane, takie przekonstruowane maszyny. One pewnie były, naprawdę, tutaj nie mogę narzekać, tylko no ja prawdę powiedziawszy u nas tutaj w okolicy nigdy takiej maszyny nie widziałem. Co nie znaczy, że nigdy takich nie było maszyn, ale takiego Fendka to nie widziałem. Ale prawdę powiedziawszy, ja wiele tutaj rzeczy nie widziałem, więc które kiedyś były, więc nie będę tutaj udawał, że jestem jakąś wyrocznią w tym temacie. Dobra, mamy wypakowane belki, spróbujmy je wziąć. O, nawet tak, będzie nam może wygodniej. Spróbujmy wziąć dwie i zobaczymy. No, dwie nie weźmiemy, bo one tak złośliwie wyszły w wersji nieparzystej, je wziąłem. O, że będzie mi ciężko te dwie belki wziąć. Tak czy nie? No zaraz się okaże. Zaraz, zróbmy sobie 0. Dobra. Mamy dwie. Gdzie jest ten paśnik? Niedaleko na szczęście. Teraz też trzeba będzie sprawdzić, ile tutaj wody jest. No i? Really? Tak zostało? Dobra. No, odrobinę przybyło, ale niezbyt wiele. Te belki już tu są. Może podjedziemy z tej strony. Czterech to raczej nie wezmę. To już będzie za ciężko, ale po dwie mogę pakować. Czyżby się nie nabiło? Dobra, nabiło. No dobra, weszły obie. Teraz przywieziemy jedną. A potem weźmiemy dwie. I tak po jednej to jak... Hop. Dobra, mamy znowu 0 i teraz trzeba dwie i będzie full. No i powoli będziemy szykowali się do spania, tylko jeszcze tam puścimy też produkcję tego musu jabłkowego. Okej. Nie, okej, za daleko jestem. Dobra. Teraz też za daleko, tylko w drugą stronę. Okej, myślę, że wyjdziemy. Czyli mamy nadmiar. Tutaj wystaje tabelka, mamy nadmiar. Teraz jedźmy. Zróbmy od razu porządek z wodą. O Jezus Maria, gdzie ja pojechałem? Gdzie ta beczka jest?
Patrzę w te lusterko, słuchajcie. No, z tym lusterkiem to jest ciężko, bo ewidentnie nie pod takim kątem podjechałem do tej beczki. Powinno być coś bliżej tego. Więc pobawię się trochę z tą jazdą na tych lusterkach. Tak to jest trochę za dużo. No i znowu nie ten kąt, teraz to nawet chyba w beczkę wjechałem. No właśnie. A widzę, że nie będzie lekko. Widzę, że nie będzie lekko. Zrobimy tak, że tak podjedziemy z takim widokiem. No, albo i nie podjedziemy. Z takim widokiem panoramicznym. Jak ja tą beczkę tutaj tak ustawiłem, że ona tak pod takim kątem jest złośliwym. Bardzo złośliwym, słuchajcie. Ja nawet ją jeszcze bym cofnął. O, i to ją ustawiłbym bardziej równolegle. Gdyby w przyszłości będę chciał tak się bawić w cofanie, to żeby ją mieć w lepszej pozycji. O, coś takiego. Teraz ile tu jest wody? Tutaj schodzi z beczki, mamy 3,5 w beczce i się zatrzymało. Brak miejsca na wodę, cudownie. To zróbmy teraz rozpoznanie, czy możemy tutaj mieć tura. O, i tutaj nam się paliwo kończy. Czy możemy mieć tura? Tu możemy mieć tura, ale tu chcieliśmy mieć. Ale tam też chyba możemy mieć tura. Jak to jest? Co? W tym Deutschfahrze. Póki co to nie chcemy przyczepy. Chcemy się tylko zorientować, jak to wygląda z turem. Czekajcie, który to? Chyba był ten najmocniejszy, 143. I czy tutaj był tur? O kurczę, chyba nie. On chyba nie ma tura. To mogłem wziąć, jak widać, przyciemnione szyby, ale tura tu nigdzie nie widać. Tu, takie coś. Tu mamy ciągnik bez tura. Jedyny tur, jaki tutaj jest, to ten jest bez tura. To jest klasyczny. To mamy ten tutaj z kosiarką i on może mieć tura. I ja do niego, zdaje się, mam tura, mówiąc po naszemu. Tak, tego kłajka, tylko gdzie ten kłajk stoi? On stoi na 8. No właśnie, tu stoi, a ten tur tutaj, czy on mi był potrzebny? No tutaj był do tych krówek. No właśnie, bo to jest ten tur tutaj. I one, jak tak patrzymy, to też im troszeczkę brakuje. Dobra. Ale to nic, trzeba będzie tego tura wykorzystać, także wracamy do tego ciągnika. Na razie zrębków myślę, że nie będziemy robić, więc możemy odstawić. Tak będziemy, czy nie będziemy? Zerknijmy. Może zerknijmy przez bramę, jak to wygląda. Tutaj na pewno już nic nie będziemy ciąć, póki co. No i tutaj też ten teren już wydaje się być w porządku. Nawet całkiem spoko. No. Także nie będziemy ciąć. Kosiarkę mogę tutaj, myślę, spokojnie zostawić dla tego Deutschfahra. I on będzie mi chwilowo ogarniał tutaj ten fragment mapy.
Więc tak, kosiarka zostaje. Czy nie zostaje? Może nie, kosiarka niech nie zostanie, bo co? No w przyszłym miesiącu będę miał koszenia pełno. Jedźmy z kosiarką. Jedźmy z kosiarką. Tutaj już tym BGA wiele nie zwojuje, tak myślę. Co prawda mógłbym przywieźć już za chwilkę kiszonkę, żeby odpalić produkcję. Jeszcze sobie zerkniemy z ciekawości, czy ta kiszonka już tutaj się wyprodukowała. Bo ona tutaj czeka na transport. No i mamy już kiszonkę. I moglibyśmy to BGA uruchomić i produkować jakieś tutaj frukty z tej kiszonki. Może tak bardziej na bok to odstawimy. Poprosimy. No a my wróćmy do naszego traktorka, który gdzieś tu jest zaparkowany. Wsiądź. No dobra, nic innego mi nie zostaje, jak tylko wykonać podróż do... Czy tam była kosiarka? Może ja nie potrzebuję kosiarki. Sekundkę. Sekundkę. Co tutaj jest? Szufla. Belownica. Widły. No i tur. Tu chyba nie było kosiarki, wydaje mi się, chociaż tu są inne obiekty. Aha, obciążnik i skrzynka. Dobra, nawet jak była, to trudno. Wydaje mi się, że nie, bo miałem dwie kosiarki, a jedna jest tam daleko u bawołów. Przepraszam, u Highlanderów. Ciągle mi się te rasy mylą, bo te Highlandery to takie konkretne są zwierzątka. Ja myślę o nich jako o czymś wielkim, jako o jakichś bykach, nie wiadomo czym. One takie, no takie są, takie konkretnie futrzaste. Dobra, pozwólcie, że ja zrobię trochę skrótu, chociaż jest tak piękna pogoda, że to się tak fajnie ogląda, jak się tutaj jedzie. Ale mimo wszystko chciałbym parę prac jeszcze wykonać na tym odcinku, zanim się zrobi całkiem ciemno. A też chciałbym, żebyście te prace dostrzegli, jak je wykonuję. Tak więc momento. Dobra, zaczepiamy tura i widły. Teraz zaczniemy od tura. O, popatrzcie, jak to się pięknie wjeżdża, żeby tego turka zaczepić. Hop. Pytanie tylko, gdzie były widły. A, obok są, no. Fajnie to wygląda, bardzo sympatycznie, kolorki, tutaj wszystko jest ok. Dobra, damy sobie teraz widły. W jakiej one są pozycji, jak pragnę wolnej soboty? Teraz jest 0. Jak to wygląda? Jest ok. No dobra, to mamy te belki wystawione, nie mamy. Pytanie tylko, ile tych belek nam tutaj brakuje do szczęścia. No i czy ja tutaj dam radę w taki sposób wykręcić, bo widzę, że kolejne tutaj duże robię w tym błocie. Tak, kosiarkę będę, że tak powiem, stosował w tym momencie jako obciążnik. Zerknijmy. No, tutaj nie widać, to gdzieś tu będzie widać właśnie. Ile brakuje? Brakuje 9,23, brakuje 7 tysięcy. 7 tysięcy. No to są dwie belki. Jedna ta trawy.
I jedna wyjdzie, że TMR. Ups, 15 wyciągnąłem, to trochę niefajnie. Gdzie one tutaj wyszły? No, to duża pomyłka wyszła. Dobra, pozwólcie, że ją naprawię. Dobra, pomyłka naprawiona. Mamy, tak jak chcieliśmy, tylko dwie. Widzę, że jak już zaczynam sięgać do TMR-a, to moja tutaj kosiarka za mało zebrała trawy. Ewentualnie w tym stogu za dużo zostawiłem, o ile coś tam jest w tym stogu, a nie jest to tylko błąd animacji. Dobra. Tutaj ten promień skręty tego ciągnika nie jest taki super zadowalający, ale na pewno widzę, że ma on mniejsze problemy. O, chociaż, kto to tak się przekrzywia? O, kurka. Chciałem powiedzieć, że mam mniejsze problemy w poruszaniu się. A tutaj taka niepodzianka. Co to tutaj tak krzywo? Czekajcie, zerkniemy? Nie zerkniemy? Jak to jest? Jak ja tu tutaj wyglądam? Dlaczego ja tak... O, widzę jakoś mimo wszystko. Nie wiem, czy te belki mnie nadmiernie nie przeważają. Czy ten ciągnik ma tutaj takie... No właśnie, i co? Dobra, wpadła i sobie leży. To mają trochę na zapas. No, może się okazać, że na przykład tutaj jednak na tym krzywiznach ten przedni obciążnik by się przydał. Tak, jak to się tutaj zachowuje? Tak patrząc z boku, no tak jakoś się zachowuje. Dobra, spróbujmy zostawić kosiarkę, bo ona wydaje się mi być zbędna w tym momencie. Zresztą tak jak ta szufla tutaj, to był chyba zakup nie do końca trafiony. Nie wiem tylko, czy ja chcę ją sprzedawać, tą szuflę. Kosiarkę muszę rozłożyć, żeby ją tu położyć. Odczepioną. Dobra, stoi. Bardzo śmieszne. Dobra. To teraz byśmy chcieli podłączyć to, co się nam rozpięło. No i te widełki to gdzieś byśmy chcieli zostawić. Jeszcze nie wiem gdzie, ale myślę, że tutaj obok kosiarki się spokojnie zmieszczą. O, nie do końca. No dobrze, kochani, tutaj jednak koniec będzie tej orki, bo czas nam się kończy tego odcinka. No i tak, podjadę, nie podjadę, podjadę. Czy ja teraz pięknie będę tutaj wyglądał, jak to zostawię? No myślę nawet, że znakomicie. Ok. No i ten ciągnik myślę, że może w tej konfiguracji pojechać do woreczków. Aha, tylko jeszcze jakbyśmy wykręcili. Nie, on nie ma takiego promienia skrętu, już to widzę. Więc podjedziemy odrobinkę do przodu, do tyłu, do przodu i jakoś to się uda. Ale ciągnik jest zacnych rozmiarów, na takich baloniastych kołach, no to
Liczę na to, że się tutaj nigdzie nie będzie zakopywał i też będzie w przyszłości bardzo dobrze się sprawował, jeśli chodzi o tą belownicę, co to tutaj miałem z nią taki kłopot i musiałem tak magicznie koła wymieniać w tym moim poprzednim ciągniczku, nie? Dobra. Słuchajcie, na dzisiaj powoli będziemy się już rozstawać. Jeszcze może tak pojadę z takim widokiem, żebyście się mogli nacieszyć. No nie wiem, jak to zrobić, żeby było go dobrze widać. O, może tak, nacieszyć tym pojazdem, bo on całkiem sympatyczny jest. Mnie się nawet podoba. Także dojadę sobie do worków i na dzisiaj będziemy kończyli. Słuchajcie, no to tyle. Dziękuję, zdrówko dla Was. Trzymajcie się. Cześć.